Bardzo lubię. Bardzo lubię. Ja po prostu przepadam. Słynny Ali. Komedia. Dobra. Gra muzyka. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Przyszła paczuszka. Zobaczymy. Candycraft przysłało mi paczkę. To jest ta sama firma, która przysłała mi tamten migomat. Tamten migomat stoi, i ten wózek też. To jest z ich firmy. No i tak to poszło. Migomat sprawuje się bardzo dobrze. Dużo razy był w akcji, bardzo dobrze się sprawuje. Na złączkę na pewno mi nie wejdzie. A jeszcze mróz jest, to jest wszystko sztywne. Tu jest zacisk. Tempo. Troszkę mydła by się przydało. Tak, trochę mydła. A Barry, no to ta moja sprężarka, ona tam bije bodajże do 8. Ja wiem, co zrobić. Chociażby odrobinkę tego oleju lnianego, kropelkę dosłownie. To zawsze olej to olej, żeby się nie mordować na siłę. Olej, całe szczęście, że olej nie marznie, no nie? O, marznąć trochę już będzie kultura jakaś. A tak na sucho, no to niestety. Jak nie posmarujesz, jak to mówię, to nie pojedziesz. Tak z maszynami jest. Dobra, stój sobie spokojnie, żebyś się nie wyszklił. O, widzi pan? I poszło. I poszło. To jest przecinarka plazmowa. Dostałem ją od firmy do przetestowania. No i musimy po kolei rozpatrzyć. No zobaczymy, no dobra. Po kolei założyłem przewód od sprężarki, zaraz włączę sprężarkę. A pracował pan na takiej maszynie? Nie pracowałem, także muszę ostrożnie do tego podejść, nie pracowałem. Przyglądam się jej właśnie. No i cóż, tu jest zawór. No po kolei popodłączać tu. Tu do prądu, to widać, że to jest do prądu, a tam będzie zacisk na masowy i na pracę. Aha, no to widać od razu, że to się podłącza tam gdzieś. Jeszcze trzeba tutaj rozplątać ten przewód, żeby nie uszkodzić tego. Cholera, ładnie zapakowane. To jest przewód do prądu. Tylko tu jest włącznik, jest, dobra. Przewody sztywne, bo jest niska temperatura, a na pewno z 12 może być. Na pewno 10-12 może być jak nic. Po nocy ma być podobno 18. Podobno. Na minusie oczywiście, na minusie. Rosyjska rozgrzewka. Rosyjska rozgrzewka. Najlepsza rozgrzewka na świecie. Albo tak. I już jest cieplej. To tam z rozgrzaju to nie ma problemu. Tu świeci nam, tak, bo włączyłem. Podłączymy ten przewód i masowy. Tak, zobaczymy. Podobno to jest bardzo proste w użyciu. Bo mówił mi jeden człowiek, który na takim czymś pracował. Aha. To wygląda, że to jest tu. Tak, i teraz powinno się zakręcić, no nie? Jest masowy przewód. Bo tak jak każdy, tak coś działa na zasadzie
Na zasadzie, tak myślę, spawarki, bo masa musi być, no nie? Widzę, tu jest zacisk masowy, wiadomo o co chodzi. Więc tu będziemy cieli blachę, na przykład, która będzie na stole czy w imadło zamocowana i żeby był przepływ prądu, no to musimy gdzieś z drugiej strony to chwycić. Zamyka obwód. No bo na przykład na migomat tak samo masę ma. A teraz tu. Tu jest taki przytyczek na górze, tak? Aha, no jest. Aha, tam są jakieś te. Tu jest jakiś kluczyk trzeba to wyjąć, żeby go nie zgubić. Niech to będzie w jednej torbie. Tak, on jest do jakichś przewodów, a ja wiem, do czego on jest. Może zdejmować ten przewód powietrza, jak są problemy. Bo to akurat ma takie przekroje. To jest do zdejmowania przewodów. Tak bynajmniej mi wygląda. Bo tym się podważa przewód, jak ciężko jest zdjąć końcówki, no nie? No ja tu zmierzę ten pręt, ile on ma, bo no mogę się mylić, bo może być to 18, może być to... Akurat to jest 20. No plazma do 20 tnie. Podobny. Podobno, no to spróbujemy teraz tym pręcie, prawda? To jest tylko kawałek złomu, nie szkoda go. A jak nie przetnie? To ja brzeszczotem przetnę i zrobię im wstyd. Prawdopodobnie dam radę. Tylko tak, żeby to miało, wie pan, ręce i nogi, to trzeba go oczywiście zdrdzy, żeby nie było, jak to się mówi, że tam gdzieś nie przechodzi prąd, no nie? Trzeba chociaż go szczoteczką trochę machnąć. Akurat to jest akurat 20 zbrojeniówka. Wstydu pan narobi z handlu. Nie, no ja nie chcę im wstydu zrobić. No i w tym kawałku blachy można coś uciąć. To jest blacha 2. Też wyciąć jakiś wzór, no nie? Nowy dzień. No jestem bardzo ciekawy tego urządzenia, bo ja powiem otwarcie, ja nigdy takim urządzeniem się nie posługiwałem. Co mamy już, bo wczoraj to zostało tu postawione. Tylko było ciemno i późno i trochę ciepło, bardzo ciepło, bo było 14 stopni mrozu. Także było ciepło. Teraz proszę pana sprężarka. Nabije ciśnienie, to się wyłączy. Tylko musi nabić ten zbiornik, bo inaczej nie zadziałamy. To takie leciutkie. Dobra. O takiego byka, o. Jak tutaj jest. No tak. Dobra, to tutaj musi takie coś mieć, o. Tu gdzieś. No czy uda się nam to wyciąć, to nie wiem. Bo to jest bardzo drobny detal. Zadzwonimy do technika, bo ciekawi mnie bardzo, czy akurat ten typ, ten model tej przecinarki, czy tnie do 12 mm blachę. Pręt na przykład, czy jakiś grubszy stal, na przykład pręt 20 przecina. Czy można przeciąć i dalsza sprawa, czy tnie stal nierdzewną. To mnie bardzo ciekawi. Tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Romek. Czy mogę pomóc? Romek, proszę pana, ten typ przecinarki 45 PFC, tak jak pisze na maszynie. Dokładnie, K45. Tak, tu pisze cud. Zgadza się jak najbardziej. W czym, panie Romku, mogę pomóc? Czy to jest prawdą, że on tnie blachę do 12 mm? Powiem, panie Romku, że nawet i grubszą przetnie. W lewym górnym rogu jest wyświetlana właśnie podpowiedź grubości materiału ciętego. I może pan to nawet zwiększyć. Przy maksymalnym amperażu, przy maksymalnym natężeniu prądu będzie pan mógł nawet właśnie ciąć 20 mm, co nie jest to jednoznaczne z tym, że tylko do takiej grubości przetnie, bo przetnie nawet i do 30 mm, tylko jest to oczywiście zależne od prędkości prowadzenia palnika. Teraz proszę pana, zasadnicze pytanie. Tym pokrętlem reguluje się amperaż, tak? W prawo, w lewo, tak?
Tu mam takie pokrętło na środku okrągłe. Zgadza się jak najbardziej i może pan tym również korygować właśnie inne parametry, przełączając właśnie tymi przyciskami, które są widoczne na panelu i tam jest właśnie do wyboru tryb pracy. A co to znaczy? Tutaj jest tak 2T. Co to znaczy? 2T i właśnie to śpieszę ku wytłumaczeniu. 2T to jest właśnie rodzaj jakby sterowania z poziomu palnika, czyli w momencie jak pan ma wybrany dwutakt, żeby rozpocząć cięcie, musi pan nacisnąć przycisk i przez cały proces cięcia musi pan ten przycisk właśnie trzymać cały czas. Oczywiście pierwsze tą klapkę bezpieczeństwa na uchwycie właśnie sobie Tak, musimy, tak, tak. że tak powiem, odciągnąć I przycisnąć. w momencie, tak, dokładnie. I w momencie jak trzymamy ten przycisk, to cały czas po prostu łuk plazmowy się jarzy. W momencie jak puścimy ten przycisk, to ten łuk plazmowy się wygasi. Tak, jeszcze bardzo mnie ciekawi, proszę pana, czy podłączenie tej tak zwanej masy, no nie, tego zacisku masowego, czy to nie przeszkadza, na przykład jak ja mam tu wchwycony w szczękę i madła, mam wchwycony pręt zbrojeniowy 20 mm, Tak jest. czy to nie przeszkadza, że i madło jest na masie stołu stalowego, gdzie jest duża masa stołu, bo jest masa stół jest dość masywny. Czy to nie przeszkadza? Zaleca się właśnie przy takich urządzeniach jak właśnie spawarka, czy to przecinarka plazmowa, umieszczanie masy jak najbliżej właśnie materiału obrabianego i raczej nie dalej niż pół metra. Więc w tym przypadku najlepiej sobie podpiąć gdzieś blisko ten element. Wiadomo, pod element, który właśnie podpinamy, dobrze by było, żeby on był wyszlifowany, żeby była goła blacha. Rozumiem. Zapewniamy jak najlepszy przepływ. Bo rdza izoluje, rozumiem. I jeszcze, czy można ciąć nierdzewkę? Można ciąć nierdzewkę, można ciąć aluminium i inne materiały też kolorowe. Oczywiście, Aha. jeżeli już mówimy o nierdzewce aluminium, Nie, aluminium to rzadko, wie pan, praktycznie z aluminium nic nie robię, tylko nieraz mam do czynienia ze stalą nierdzewną, z tak zwaną kwasówką. jak najbardziej, to Można Romku, ciąć. w przypadku właśnie nierdzewki, jak pan będzie ciął, to parametry powinny być wyższe, czyli jeżeli przy grubości właśnie tych, jak nam pokaże, te 20 mm, czyli przy 45 amperach będziemy ciąć stal czarną, to pasowałoby dostosować do tego jakby nierdzewkę 20% cieńszą. Bo nierdzewka zawsze będzie wymagać większego natężenia prądu właśnie do obróbki cieplnej. Wyświetliło się te 40 w tym kółku, to co to znaczy? To są ampery, czy? To są ampery, tak jest. To To są jest natężenie prądu wyjściowego. A jakie on maksymalne ma w amperach? 45. Rozumiem, czyli tak Amperów. 20 ciąć, to co 40 starczy, czy trzeba trochę dodać? Jeżeli 20, mówimy o stali czarnej, Tak, i może pan na spokojnie 20 ciąć na tych 40 amperach, jest to wystarczające. W uchwycie powinna być zainstalowana dysza tnąca o średnicy tam 0,9, żeby ona była dostosowana do tego natężenia prądu i spokojnie na takiej dyszy może pan sobie ciąć taką grubość materiału, te 20 mm, będzie to efektywne i na spokojnie pan to przetnie. tak, a teraz elektroda. Elektroda to po wykręceniu dyszy to jest ten bielejący tam drut, tak? To jest taki srebrny element, tak, jak najbardziej. Srebrny element, to jest elektroda. I tu zauważyłem właśnie, że w tych foliowych opakowaniach jest jakiś taki płaski klucz. To jest do wykręcania elektrody, tak? Zgadza się, jak najbardziej. Aha, no jak gdzieś tu, mam go, tak. I tutaj jeszcze taka bardzo ważna rzecz dla pana, nie wiem czy pan używał wcześniej przecinarki plazmowej czy nie. Nie używałem nigdy w życiu, nie. Mam ten klucz w ręku, on to ma kilku nacięć, to w zależności jaką dyszę się wkręca, prawda? Nie, bo to ten klucz nie służy do dyszy, a służy do elektrody. Elektroda ma cały czas taki sam rozmiar. Nie zmieniamy rozmiarów elektrody, a zmieniamy rozmiary dyszy. Rozumiem. Aha, rozumiem. Tak Elektroda ma taki czas, taką samą grubość, tak? Taką samą średnicę, bo ona nie ma średnicy przelotowej po prostu. Rozumiem. Tak, Zgadza się. tak. No to bardzo dużo, panie Mateuszu, pan mi podpowiedział. Jeszcze jedną kwestię ważną
ważne bym chciał dodać, panie Romanie, bo Tak. jeżeli ktoś pierwszy raz użytkuje takie urządzenie, Tak. bardzo ważnym jest, żeby wymieniać te elementy eksploatacyjne, czyli dyszę i elektrodę razem. Raczej jak widzimy zużycie minimalne na tej dyszy, czyli jest takie lekkie przepalenie właśnie pod kątem, Tak. nie idzie idealnie osiowo od tego otworu, który jest tam fabrycznie zrobiony, tylko pod kątem należy wtedy wymienić dyszę i elektrodę. Nigdy nie wymieniamy pojedynczo, żeby, że tak powiem, oszczędzić, tylko musimy wymienić zawsze razem, bo daje nam to wtedy po prostu dużo większą efektywność cięcia, ale i też przede wszystkim chroni przed tym, żeby nie uszkodzić palnika. To jest bardzo ważne przy każdej przecinarce plazmowej, jakiej używamy. Teraz jeszcze muszę się upewnić. Dobrze. Dysza to jest to razem z tą elektrodą, ten element taki miedziany z tą białą elektrodą, tak? To jest dysza, tak? Dysza to jest ten element miedziany, Tak, razem z a elektrodą. elektroda to ten element srebrny, pod spodem, jak dyszę ściągniemy. W środku, rozumiem. Teraz już Tak jest. wszystko wiem. No będziemy próbować. Dużo pan mi podpowiedział. Dziękuję bardzo. Jeśli pojawiły jeszcze jakieś pytania, śmiało proszę dzwonić, od tego jesteśmy. Mogę jeszcze tak a propos właśnie tego cięcia, i żeby sobie dobrze zacząć, bo proces cięcia, żeby sobie dobrze zacząć, to najlepiej właśnie przyłożyć sobie tą koronę dystansową, czyli te dwa groty, które wystają z tego palnika, Tak. przyłożyć sobie do materiału Rozumiem. i łuk sobie zajarzyć jeszcze poza materiałem, żeby nie dotykać tego materiału. I jak pan Rozumiem. zajarzy łuk, Rozumiem. powoli wjeżdżać w materiał. Rozumiem. Jak pan zobaczy, że się nadtapia ten materiał, to wtedy zacząć sobie po prostu ciąć i dostosować prędkość. No i co, pytania zasadnicze. Pracujemy w masce spawalniczej albo w okularach. W okularach, a najlepiej w masce spawalniczej, bo wiadomo, maska spawalnicza dodatkowo nam całą twarz ochroni. Rozumiem, bo to jest jednak bardzo silne światło. Także Zgadza się. można sobie oczka naświetlić. Zgadza się. Powiem panie Romku, że właśnie mniejsze światło jest mniejsze, że tak powiem, natężenie tego światła jest niż w przypadku spawania. Mniejsze, ale mimo wszystko trzeba. najlepszym będzie rozwiązaniem. Wiem trochę, bo cieliśmy w wojsku, jak służyłem, cieliśmy tlenem i chłopaki, ja sobie też oczy naświetliłem od palnika Widzę. tlenowego. Z pewnością. Ciężko było spać później pod namiotem. Rozumiem świetnie. No a trzeba o zdrowie dbać mimo wszystko. Ziemniaki żeśmy przykładali surowe na oczy do kuchni i to pomagało, bo to wie pan, to od wujka się nauczyłem, który uczył mnie spawać. On był spawaczem stoczni, bo jak naświetlisz oczy, to najlepsze lekarstwo, plastry surowego ziemniaka na oczy. I to jednak Tak, zgadza się. odciąga. No dziękuję bardzo, dziękuję panie Mateuszu, pozdrawiam, jeszcze raz dziękuję za te cenne porady. Będę mocował się właśnie z cięciem byka. Jak najbardziej. Życzę powodzenia i również dziękuję za miłą rozmowę. No dziękuję bardzo, pozdrawiam. Na razie. Również. Do widzenia. Do Do usłyszenia. widzenia. Zaraz zabiję ręce, bo miałem ręce gołe przez telefon, ręce grabieją. To ile dzisiaj na dworze mówił pan? Tylko 12, a tu prawie to samo, bo tu drzwi są nieszczelne, wiadomo. No tu może jest to parę stopni mniej, ale jak się stoi, jak to się mówi, haczykiem, to jest dobra rozgrzewka. Bardzo lubię, bardzo lubię, ja po prostu przepadam. Dziś będę śnił w nocy, że byka rysowałem i było bardzo ciepło. Tak, dobra. Dobra, tak jest. Przybica na głowę i trzeba zapalić poza materiałem. No dawno obciąłem, to dobrze jest. Przeciąłem szybciej niż myślałem, tylko że no na razie nie mam wyczucia, leży ten ucięty kawałek, proszę. Leży ten kawałek ucięty, no byle jak uciąłem, wiadomo, nie mam wprawy, trzeba równo bardzo rękę prowadzić. Uciąłem w moment, do złomu ten kawałek. Tyle uciąłem, w moment. Teraz wiem, o co chodzi. Trzeba zaczynać ciąć od dołu, nie od góry. Jak zaczynam ciąć od góry materiał, to wiadomo, że stopiony materiał wtapia mi się w tą szczelinę, no nie? Wiadomo, ja nie mam wprawy, bo pierwszy raz mam w ręku taki uchwyt, no ale to jest tam, jak to się mówi, to jest sprawa do opanowania.
No ma pan, proszę pana. Ma pan stylisko stalowe, zabójczo cieniutkie. To jest stylisko, grządziel po prostu przedpuszka. Od niemieckiego czy od zachodniego pługa. Zresztą dźwięczy, no nie, jak to ma dźwięk. To jest stal zabójcza. Siekierę z tego można zrobić. Można. No szerokie, grube, no wiadomo, to ma grubości, to ma bodajże 26 ma grubości, 60. 26×60, stal zabójcza. No możemy uciąć kawałeczek, mnie tego a zresztą zrobię siekierę. Siekiera będzie, że hej. Siekiery to mi się czasem po nocach śnią. Jak już umrę, to niech mi do trumny może jedno chociaż z moich siekierek. Żebym miał tam czym drzewa świętego Piotra urąbać. Żebym tam nie masz. Tak, no zobaczymy. Farba. Trzeba przeprosić farbę, proszę pana. Trzeba zedrzeć, bo to izoluje. Nie może być pomalowane, bo to izoluje. Uczciwie pomalowane. A po co się tak mordować? No, ciśnienie mamy dobre. Można próbować. To jest w tej chwili jest 44 ampery. No bo mamy materiał gruby, prawda? No. Proszę pana. Wszystko ładnie, pięknie. Trzeba założyć spawalnicze rękawice, bo przy takim grubym materiale to niestety robi się tutaj ciepło, pali rękawice. Tu się pali trocina, bo to... Romek nie ma czasu, nie pan. Za tym całym bałaganem trocin sprzątnąć, siekierę osadzał. Ostatnio tu siekierę osadzałem dla jednej pani, żeby miała czym rozpałki urąbać. O, jak ładnie się zapaliło. Ale ładnie nadcięłem, no nie? Tu trzeba rzucić normalnie blachę jakoś. Nie, rzucimy blachę, no trzeba zamieść. Było zamiecione, ale były przed świętami osadzałem, dla jednej kobiety siekierę osadzałem. Dla jednej pani, nie było czasu. Ciekawe której. A taka jedna pani była taka jedna pani. I mówię, żeby kobieta miała czym na święto rozpałki urąbać, to trzeba jej siekierę osadzić. Wszystko powiem pani Eli. Pani Eli osadzała. No się domyślam przecież, panie Romku. Dobra, maska poszła tu. Kawał takiej masy, no niestety, no spróbujemy obrócić do pionu. No i teraz tak, może zacząć od dołu po prostu. Zdała maszyna egzamin, tylko trzeba umieć ciąć. Na takiego nowicjusza jak ja, to na pewno już za gruby. Ja takiego uchwytu jak ktoś mi w rękach nie miałem. Ciąć niedobrze, bo widzę, że przecież taki materiał przetapia, no to znaczy, że jest dobrze, ma to siłę. Tylko trzeba umieć, mówię, ten lód prowadzić to. Bo jak się za daleko odejdzie, to się źle. Wtedy nie tnie, tylko spawa. Podobno obuczyć byka umiem, ale czy dam radę byka wyciąć, to nie wiem, tego nie wiem po prostu. Trzeba spróbować.
Umiem też strzelić byka. No zobaczymy. Następnego na pewno wytnę lepiej. Poszło. Tak wygląda byk okaleczony, ale jest jakiś tam byk jest. O Bysiu, dobry Bysiu. Tak się czuję, jakbym był małym dzieckiem, bawił się, wie pan. Wsiadałem na rower i nie umiałem jechać i co wsiądę, zrobię 2-3 kroki i w piach ryję nosem. Tak samo i tutaj. No ale później rower szybko opanowałem. Wiem, że jechało się 3-4 kroki, nieraz 5 ryło się nosem w piasek. A później jak się złapało równowagę, to już się jechało nawet bez rąk. Po tej nawet kawałku blachy widać, że tu był wycięty byk, prawda? No byk. Jest Bysiu. I co to, Ali? No Ali. Słynny Ali. Cieplutki jeszcze. Cacy Bysiu, cacy. Cacy dobry Bysiu. No maszyna, nie no, pierońska maszyna, dobra maszyna, bo przy takim dużym urządzeniu, no jak takie stylisko przeciąłem tam, jak pokazywałem wam, naprawdę to jest kawał materiału. Na tym materiale się uczyłem, to jest stal gruba, bo to jest, ma 26 mm grubości i 60 mm szerokości. Nie myślałem, że aż takim małym urządzeniem taki materiał dam rady przeciąć. Dałem radę, chociaż robiłem tu błędy, bo to się nie tnie od góry ani z boku, tylko się tnie od dołu, żeby tej po prostu tego sznytu, który się tnie, żeby nie zaspawywać. Wzięło. No urządzenie, powiem wam internauci, że urządzenie cacy, no zaczyna mi się to podobać. Na pewno mi się przyda nieraz, bo właśnie wyciąć nieraz jakieś kółeczko, czy jakiś tam kształt tego, no to ciąć przecinarką, gdzie trzeba na przykład ciąć po łuku, czy tego, wiadomo, przecinarką, czy kątówką, to się najłatwiej tnie po liniach prostych. Natomiast jeżeli trzeba jakiś wyciąć wzór, no to niestety, to trzeba się namozolić. Tu sobie ustawić do grubości ciętego materiału, ustawić ciśnienie, no i uchwyt do ręki. No i nawet wiecie, on tutaj ma męskie wyposażenie, ten byk. No ma. Tu akurat to dało się to zaznaczyć. No byk musi mieć, no niestety, no byk bez ptaszka, no to cóż on warty jest, to nic nie wart. To wtedy będzie w umie byk. Komedia. Dobra, gra muzyka. Drodzy internauci, to jest mój nóż. Jak potrzebujecie takiego noża, to polecam. Mnie się on bardzo przydaje i bardzo się podoba, jest bardzo funkcyjny. Szybko go się wkłada, bo jednym pchnięciem ciach sprawdza mi się bardzo dobrze. Drodzy internauci, zapraszam was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Kacpra Rogoza, Dariusza Zembalę oraz Mariusza Potockiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków i Byk Ali.